Hello, and thank you for joining us for this time in the Word today. Witamy serdecznie, dziękujemy za spędzenie czasu w Słowie dzisiaj. Over the last couple of teachings, Poprzez ostatnich parę nauczeń we have talked about the fact mówiliśmy na temat, that a lot of Christians are struggling with awareness of sin. że bardzo dużo chrześcijanin ma problem ze świadomością grzechu. Many Christians feel like God is upset with them. Bardzo dużo chrześcijan czuje się, jakby Bóg był z nimi, Bóg był na nich smutny. Or they feel like God isn't answering their prayers Albo czują się, jakby Bóg nie odpowiadał na ich modlitwy, because they have somehow fallen short of Him. ponieważ czują się tak, jakby oni odsunęli się od Niego. And many Christians feel I bardzo dużo chrześcijan również czuje się, that they have to do something to fix the problem. że oni muszą coś zrobić, żeby naprawić ten problem. Maybe if we do lots of sacrifices or lots of penance and different things, Czują się, że jeżeli oni zrobią dużo poświęceń, dużo jakichś rytualnych poświęceń za grzech, dużo prac za grzech. so we've spent some time talking about Dlatego my spędziliśmy dużo czasu mówiąc na temat that God has cleansed us from sin. Na temat tego, że Bóg nas oczyścił z grzechu. We saw that Jesus completely removes sin from us. My zobaczyliśmy, że Jezus kompletnie usunął całkowicie grzech z nas. And today we're going to add another powerful truth on top of that. I dzisiaj dodamy jeszcze jedną prawdziwą, bardzo mocną prawdę do tego wszystkiego. Now, if you're struggling with constant guilt and awareness of sin, Jeżeli masz problem z ciągłym obwinianiem siebie, z ciągłym poczuciem winy za grzechy, listen to this series of teachings. posłuchaj do tej całej serii nauczań, Because God doesn't want you always feeling like that. ponieważ Bóg nie chce, żebyś się tak czuł. God wants you to know what it is like Bóg chce, żebyś wiedział, jak to jest, to be free from sin żebyś był wolny od grzechu and also free from the constant guilt and condemnation of sin. i również, żebyś był wolny i czuł się wolny od poczucia winy, od poczucia grzechu. The work that Jesus did on the cross, Pracę, którą Jezus wykonał na krzyżu, when he shed his blood, kiedy On przelał swoją krew, was powerful enough to fix the problem. było wystarczające do tego, żeby naprawić cały ten problem. There's nothing we can do Nie ma nic, co my byśmy mogli uczynić, to make up for what we feel is the shortfall żebyśmy my mogli naprawić to, tak jak my się czujemy, odsunięcie się od Boga. or almost as if Jesus did not do enough. Albo żebyśmy się czuli, że Jezus nie uczynił może wystarczająco. So now we have to do things. Dlatego my musimy teraz zrobić jakieś rzeczy. I want to show you today Chcę wam dzisiaj pokazać. that what Jesus did was enough. To, co Jezus zrobił na krzyżu, było wystarczające. And we're going to look at some things out of Hebrews chapter 10. I będziemy się przyglądać czemuś z Hebrajczyków, rozdział 10. Now this chapter shows the difference Ten rozdział pokazuje różnicę between the Old Testament sacrifices pomiędzy Starego Testamenta różnymi poświęceniami and Jesus' sacrifice on the cross. i Jezusa poświęceniem na krzyżu. And I'm just going to draw one truth out of here. Pokażę wam tutaj jedną podstawową różnicę. And tomorrow we'll look at another truth. Jutro się przyjrzymy kolejnej prawdzie. But all of these truths add together Ale wszystkie te prawdy dodają się razem, to really help you in this area. żeby pomóc ci w tej dziedzinie. Now in Hebrews chapter 10 and verse 1, W Hebrajczyków rozdział 10, werset 1 he's talking about the law mówi na temat prawa and the Old Testament sacrifices. i Starego Testamentu poświęcenia. And he says this, I'm going to read you this one phrase. I on mówi to, przeczytam wam jeden werset.
He says the law and those sacrifices Mówi, że prawo i te poświęcenia can never, with these same sacrifices, nie mogą nigdy z takimi samymi poświęceniami, which they offer continually, którzy oni oferują cały czas, year by year, rok za rokiem, make those who approach perfect. żeby nie mogą uczynić ich perfekt dla Boga. Now the passage emphasizes Ten werset podkreśla, the fact that those sacrifices had to be made over and over again. że te poświęcenia powinny być i musiały być uczynione, powtarzane, robione na okrągło każdego roku. And it tells us why they had to keep being offered. I mówi nam również, dlaczego one musiały być powtarzane. It basically says this: On mówi, because those sacrifices could not fix the problem. że te poświęcenia nie mogły naprawić problemu. So they had to be offered again and again. Dlatego one musiały być ofiarowane cały czas, jeszcze raz, jeszcze Now raz. this is what a lot of Christians are feeling. To jest właśnie tak samo, jak niektórzy chrześcijanie się czują. They feel like something more still has to be done. Oni się czują tak, jakby jeszcze więcej musiało być coś uczynione. Now let's look at what he says in this passage. Przyjrzyjmy się, co dalej mówi w tym wersecie. Now he tells us that if those sacrifices fixed the problem, Mówi nam również w tym wersecie, że jeżeli te poświęcenia by naprawiły ten problem, który istniał, Hebrews 10 and verse 2 says this: w Hebrajczyków 10, werset 2 mówi to. For then would they not Ponieważ wtedy oni by nie have ceased to be offered. zakończyliby ofiarowania. In other words, once the problem is fixed, Innymi słowy, jeżeli problem jest naprawiony, no more sacrifices would have been needed. niepotrzebne by było więcej żadnych poświęceń. And the fact that they had to offer more and again I faktem jest to, że dlatego, że oni musieli poświęcać jeszcze raz i więcej, is because those continual sacrifices were not fixing things. było to, że te powtarzające się poświęcenia z ich strony nie naprawiały problemu. And Hebrews 10 verse 11 I Hebrajczyków 10:11 says every priest stands mówi, że każdy ksiądz stoi, ministering daily który ministeruje codziennie and offering repeatedly the same sacrifices. i poświęca codziennie powtarzające się poświęcenie za grzechy. It's showing how every day they had to do these sacrifices again. Pokazuje to, że każdego dnia oni musieli zrobić to ofiarowanie na nowo. And it's emphasizing this repeated or this constant repetition. I podkreśla nam, że musiało być codzienne takie powtarzający się proces. And in Hebrews 10 and verse 3 it adds this: I w Hebrajczyków 10:3 dodaje, in those sacrifices że w tych poświęceniach there is a reminder of sin jest przypomnienie nam o grzechu every year. każdego roku. Along with the fact that they had to constantly redo the sacrifices. Jest to przypominając i w drodze z tym, znaczy razem z tym, że oni musieli co roku powtarzać te wszystkie poświęcenia i rytuały, They were left in a condition of constantly being reminded of sin. oni byli zostawieni w takiej kondycji, gdzie było ciągle im przypominane o grzechu. Now this passage is not saying that is a good thing. I ten werset nie pokazuje nam, że to jest dobre. This passage is showing that was a weakness Ten werset pokazuje nam, że to była ich słabość and a flaw of that system. i że to było płynięcie tego całego systemu. And the passage contrasts those sacrifices I pokazuje to również kontrast
tych właśnie poświęceń, które były kiedyś wykonywane, with the power of what Jesus did. z mocą tego, co Jezus uczynił. Notice what Hebrews 10 and verse 11 and 12 says. Zauważ, co Hebrajczyków rozdział 10, werset 11 i 12 mówi. It says, every priest stands ministering daily. Że każdy ksiądz stoi codziennie pokazując i poświęcając ofiarę And offering repeatedly the same sacrifices. i ofiarując powtarzanie codziennie tej samej ofiary, Which can never take away sin. które nigdy nie są w stanie zabrać grzechu. But this man, Ale ten mężczyzna, and it's talking about Jesus, i mowa jest tutaj na temat Jezusa, this man, ten mężczyzna, after he had offered one sacrifice, zaraz po tym, kiedy on oferował jedno tylko poświęcenie for sins forever, za grzechy na zawsze, sat down at the right hand of God. usiadł po prawej stronie Boga. He didn't need to make another sacrifice. On nie musiał uczynić ani jednego więcej poświęcenia. Why? Dlaczego? Because his sacrifice was enough. Ponieważ jego poświęcenie było wystarczające. His one single sacrifice Jego jedyne poświęcenie did everything that needed to be done. uczyniło wszystko, co musiało być uczynione. And it completely fixed the problem I całkowicie naprawiło problem. that the Old Testament sacrifices couldn't fix. Ten problem, którego rytuały Starego Testamentu nie mogły naprawić. And because his one sacrifice has done it all, I ponieważ tylko jedno jego poświęcenie uczyniło i naprawiło wszystko, we do not have to feel my nie musimy się dalej czuć, like there's more that we have to do. że jest cokolwiek więcej, co my musimy uczynić. We shouldn't be feeling like his sacrifice hasn't properly fixed things. My nie powinniśmy się czuć, jakby jego poświęcenie nie naprawiło całkowicie jakiegoś problemu istniejącego. So we still have to fix things. I że my wówczas musimy coś jeszcze zrobić. See, many Christians are at that place. Bardzo dużo chrześcijan jest właśnie w tym miejscu. They feel like he hasn't fixed it, so we still have to. Oni się czują tak, jak Jezus by nie naprawił całego problemu i oni muszą coś robić. They feel like I still have to do something to fix things. Czują się tak, jak ja dalej muszę coś zrobić i uczynić coś, żeby naprawić całkowicie wszystkie rzeczy. The power of the gospel Moc Ewangelii is that one single sacrifice did it all. pokazuje nam to, że to jedno poświęcenie uczyniło i naprawiło wszystko. And after he made that sacrifice, I po tym, jak on uczynił to poświęcenie, he sat down. on usiadł. The reason he sat down Przyczyną, dla której on usiadł, is because the job was completed. ponieważ jego praca została wykonana. His sacrifice completely dealt with sin. Jego poświęcenie całkowicie rozliczyło się z grzechem. See, as we put our faith in what he did, I jeżeli my włożymy wiarę w to, co on uczynił, we'll realize there's nothing more I can do. my zauważymy, że nie ma nic więcej, co my moglibyśmy uczynić. He did it all. On zrobił wszystko. And that verse says this: I ten werset również one sacrifice forever. mówi, że jedno poświęcenie na zawsze. That word forever is important. To słowo na zawsze jest bardzo ważne. That means just because 2000 years have gone by, Mówi, że tylko dlatego, że 2000 lat minęło, does not mean that the power of his sacrifice is any weaker. nie oznacza to, że moc jego poświęcenia jest jakaś słabsza lub osłabła w jakimkolwiek stopniu. His sacrifice and his blood Jego poświęcenie i jego krew still fixes the problem today. dalej naprawia i naprawiła ten cały problem dzisiaj. And my works and my actions Moja praca i moje działanie and my behavior i moje zachowanie
moje uczynki are not needed to complete his sacrifice. nie są potrzebne, żeby w pełni wykonać Jego poświęcenie, Because what he did was enough. ponieważ to, co On uczynił, jest wystarczające. His blood was enough to cleanse us from sin. Jego krew jest wystarczająca i była wystarczająca, żeby oczyścić nas z grzechu. His blood was enough to cleanse our conscience. Jego krew jest wystarczająca, aby uwolnić nas od tego poczucia winy. And his one sacrifice I Jego jedyne poświęcenie was enough to provide healing for us. jest wystarczające, żeby dać nam uzdrowienie dla nas wszystkich. That's why we need to understand the power of one. Dlatego my musimy zrozumieć tą całą moc jedynego And put our faith in the power of that one sacrifice. i włożyć naszą wiarę w moc tego jedynego poświęcenia. And what that one sacrifice did for us. I to, co to jedno poświęcenie uczyniło dla nas. And stop feeling like we have to somehow do more. I przestać czuć się tak, jakbyśmy my musieli zrobić więcej. Because there's nothing we can do Nie ma nic, co my byśmy mogli uczynić, that his sacrifice has not already done. co Jego poświęcenie już zrobiło. So rather than spending the day feeling like you have to still do more to make up for things, To, że zamiast spędzać czas dzisiaj i czuć się tak, jakbyś musiał zrobić coś więcej, żeby naprawić te wszystkie problemy, spend the day thanking him that his one sacrifice has done it all. spędź ten dzień na dziękowaniu Jemu, że Jego jedyne poświęcenie naprawiło wszystko. And give him the glory that his one sacrifice I daj Jemu Jego chwałę za Jego jedyne poświęcenie, completely washes us and cleanses us from sin. które kompletnie oczyszcza nas i obmywa nas z grzechu. And we thank you, Father God, and give you the glory for that. I my dziękujemy Ci, Ojcze, i dajemy Tobie całą chwałę. In Jesus' name, amen. W imię Jezusa Chrystusa. Amen. God bless you, and we'll see you again tomorrow. Błogosławieństwa Bożego i do zobaczenia jutro.